Witajcie z Katowice Airport. Za chwilę idę na kontrolę bezpieczeństwa, ale wcześniej muszę oddać bagaż, bo lecę na tydzień na Cypr i właśnie wchodzę tutaj na terminalu A, ale co ciekawe, bagaże się oddaje w terminalu B. Także idę tam oddać bagaże, no i zaraz przechodzę kontrolę bezpieczeństwa w terminal A, no i potem się spotkamy już oczywiście jak zawsze po przerwie. A jestem tak lekko ubrany, no bo lecę na Cypr. Tam jest trochę cieplej niż u nas. Tutaj jest terminal B. No i w sumie nie ma już tak dużo, bo jestem trochę później niż normalnie, ale wystarczy. Nie ma w sensie tak dużo ludzi, nie? Normalnie od razu oddałem bagaż, chwileczkę, bo już dużo osób wcześniej oddało przede mną bagaże, także teraz idę na terminal A, na kontrolę bezpieczeństwa. Tam też będą dowody sprawdzać, no bo Cypr jest poza Schengen, jest w Unii, ale jest poza Schengen, więc na dowody można lecieć. Mam nadzieję, w sumie nie sprawdzałem. No nie, no na pewno. No i zaraz będę w terminalu A, już po odprawie. Już po kontroli bezpieczeństwa i kontroli granicznej. I zobaczcie, moje bramki są, całkiem z lewej. A tutaj Varadero przed chwilą chyba był już. Nie wiem, czy on jest, o której jest Varadero. 8:30 podobnie jak nasz? Nie, zaraz sprawdzę. Varadero jest dopiero 9:30. O, tam jakiś ładny Wizzer kołuje. No, pięknie, dobra, idę dalej. Mój lot ma kontrolę, ma bramkę numer 8 i 9 chyba, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. Dawno nie byłem w ogóle w terminalu A. Teraz nie pamiętam, czy w zeszłym roku w ogóle tutaj byłem. Ogólnie to postanowiłem anonimizować troszeczkę ludzi, więc będą niekiedy zablurowane twarze, nie? No w ogóle cały ekran. Dobra, i zobaczcie, jest tutaj PAFOS non-priority, tak, czyli bez priorytetu, a tutaj jest ci, którzy mają wykupione pierwszeństwo. Ja akurat mam, bo mam walizeczkę taką dodatkową tutaj. Dobra, no to czekamy na wylot. Jeszcze pójdę na pięterko zobaczyć zaraz. Tutaj widziałem też na dole automat z ostatnimi butelkami napojów, więc zaraz skorzystam, bo zawsze jest dużo taniej niż w tych restauracjach. No zobaczcie, ile to normalnie kosztuje. O, jakby ktoś chciał żywić 0%, 22 zł, a alkoholowe 24 zł prawie. Tu macie Berna Red Bulla o 15,90, no a tu zwykłe Happy, malutkie takie za 12 zł. Cola 17. Dobra, woda 10. Dobra, idę, zobaczcie, tutaj jest restauracja. Już tam nie będę wychodził dalej, no bo niestety tutaj tylko można oglądać jak to się mówi, samoloty, ale jak się coś wykupi. No i tu jeszcze jest toaleta. Dobra, schodzę na dół i kupuję sobie jakąś wodę. Jakbyście chcieli sobie nalać wodę, no to jest ona tutaj zlokalizowana po lewej stronie, jak się wychodzi z kontroli bezpieczeństwa przy toaletach. Z lewej jest męska, z prawej damska. O, tutaj sobie jeszcze poszedłem w stronę bramek 1 i 2, gdzie będzie właśnie Varadero. O 9:30, no niestety ja nie polecę. I tutaj jest, proszę Państwa, Business Lounge, jakbyście chcieli widzieć. A właśnie sprawdzałem sobie pogodę. Na Cyprze jest teraz 14 stopni, więc wrzucam Wam screena pogody lotniskowej. Właśnie zostały zmienione gate'y do wychodzenia tutaj do samolotu, no bo ten samolot to jest nasz właśnie. Jakbyśmy byli z lewej strony go, no to ciężko byłoby wejść, musiałby być autobus. No i na szczęście zmieniono gate na 4 i 5 i mamy tutaj pieszo do samolotu zaraz wejść. Fajnie. I proszę Państwa, już nasz samolot, jesteśmy już przy wyjściu do samolotu. 50 minut przed wylotem, tak, już zaczęli wpuszczać do tego jakby miejsca za tymi brameczkami, nie? No ale czekamy jeszcze, nie? Bo to wiadomo, dużo czasu mamy. I 45 minut przed lotem zaczął się boarding do pięknego samolotu 8-letniego Boeinga 737-800. Mam miejsce 15F. To są takie, pamiętajcie, schody specjalne wychodzące z samolotu. Zobaczcie, fajnie. Ale są wąskie te schody, to dosłownie na jedną osobę.
Dobra. Dzień dobry. Już jestem na moim miejscu. Zobaczcie, jaki mam widok z okna. No na razie średni z uwagi na ten deszcz, ale za chwilę się pewnie trochę rozjaśni. Potem w ogóle już cały lot będzie słońce. Dzisiaj Państwa witamy na pokładzie tego samolotu linii Ryanair w locie kierowanym przez załogę BAS. Nasz numer lotu to FR6393 i zabieramy Państwa do Pafos. Jeżeli Pafos nie jest celem Państwa podróży, bardzo prosimy skontaktować się z najbliższym członkiem załogi pokładowej. Dzisiaj będziemy wspólnie podróżować Boeingiem 737 wersji 800. Bardzo prosimy o sprawne przemieszczanie się wzdłuż kabiny i nieblokowanie przejścia wchodzącym pasażerom. Zaczęli nas wypychać. No i wreszcie ostrość złapało. Tu jest płyta do odladzania. Na szczęście nie ma dzisiaj tego. Dokładnie 8:30 i wjeżdżamy na pas. Teraz minęliśmy autostradę, a my już w chmurach.
poziomem morza, taka wysokość. No to widzicie, cały czas nagrywam ekran. Szanowni Państwo, prosimy o obserwowanie sygnalizacji zapięcia pasów, dopóki kapitan jej nie wyłączy. Zalecamy, aby dla Państwa wygody i bezpieczeństwa pasy pozostały zapięte przez cały czas trwania lotu. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas zbierania słodków nad głowami, ponieważ bagaż mógł się przemieszczyć podczas startu i może wypaść. W panelu nad Państwa głowami znajduje się przycisk do wyzwania załogi, światło do czytania oraz nawiek ze świeżym powietrzem. Przypominamy, że palenie oraz używanie papierosów elektronicznych na pokładzie jest zabronione, a wszystkie toalety zostały wyposażone w czujniki dymu. Za chwilę rozpoczniemy nasz serwis pokładowy, a na ten moment prosimy usiąść wygodnie i życzymy przyjemnego lotu. Patrzcie, zamówiłem sobie do miejsca za pomocą aplikacji, wrzucam Wam screena. Kawa na warce 3,75 euro kosztowała. Właśnie lecimy już nad Słowacją i wlecieliśmy nad Węgry, no i cały czas niestety jednak chmury. Po 31 minutach od startu jesteśmy już nad Rumunią. Oczywiście wrzucam screena. Przed silnikiem samolot jakiś nas wyprzedza. Muszę potem to sprawdzić, co to był za samolot. Po godzinie i 6 minutach screena wlecieliśmy nad Bułgarię i też tutaj lekki śnieżek jest. No i właśnie wylecieliśmy nad Turcję. Po 1,5 godziny lotu, ale zobaczcie, no, prawie nic nie widać dalej, te chmury, no tylko tutaj pod nami cosik widać. Jesteśmy jakieś 100 km na północ od Antalii. Teraz fajnie, coraz więcej gór. I lecimy praktycznie nad Antalią. No może 10 km. No w sumie pod nami jest Antalya, zobaczcie. Jakieś 10 km od, jakby pod nami, w sumie na prawo, no, czyli na zachód. No więc to jest nasza strona. Czyli to jest Antalya i zobaczcie, jakie tam są góry normalnie w okolicy. I ile śniegu. Świetnie to wygląda. Do Cypru mamy, rzucam screena, 295 km właśnie, albo 94, nie wiem, czy się zrobił screen jak było 95, czy już jak było 94. Jeszcze chwilę tylko będziemy widzieli Turcję. To jest ten półwysep na południe od Antalii. No i zobaczcie, tutaj już się kończy. Fajne to jakby takie klify, takie góry. Zaraz tutaj na tym półwyspie. Świetnie to wygląda. Patrzcie, jak już nisko jesteśmy. Dosłownie do lotniska mamy 13 km, ale i tak polecimy na południe bardziej, na południowy wschód, żeby nawrócić 180 stopni i wtedy dopiero będziemy lądowali od południowego wschodu. Dokładnie jesteśmy teraz nad Pafos. Wrzucę Wam screena.
nawrót robimy. Może włączę na chwilę ekran, żebyście widzieli. Dobra, włączyłem. O, nic prawie nie widać przez to. A może tak będzie lepiej. Zaraz też zobaczymy Cypr. Pierwszy raz w moim życiu. I to będzie w Pafos, to będzie moje 98 lotnisko, na którym byłem. Fajnie jakby w tym roku zrobić 100. O, już tam przed silnikiem już widać wyspę. Fajnie, przynajmniej nie będziemy pod słońce lądować. A pod tym, no znowu mówię skrzydłem, pod silnikiem troszeczkę też widać. Tak to wygląda. Może jeszcze bardziej coś widać. O. Super. No i mamy 21 km do lotniska. Tam jest jakaś zapora, zobaczcie.
Ladies and gentlemen, welcome to Paphos, where the local time is 10 past 12. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the aircraft has come to a complete stop. And the captain will switch off the fasten seatbelt sign. Please take care when opening the upper lockers, as items of your carry-on luggage may have become dislodged during landing and may fall out, causing injuries. Laptops, computers, large portable electronic devices must be switched off and securely stowed. However, you may now use your portable electronic devices. Please refrain from smoking until you have reached a designated A, czyli tu area. nawróciliśmy, patrzcie, On no i... behalf of us Tam jest. and your crew on board, we would like to A, czyli będą autobusy, okej. and we wish you a safe onward journey. Szanowni Tam Państwo, jest witamy terminal. w Paphos, gdzie czas lokalny to jest 10 minut po 12. Prosimy o pozostanie na miejscach z pasami zapiętymi do momentu, gdy samolot całkowicie się nie zatrzyma i gdy kapitan nie wyłączy sygnalizacji i zapięcie pasy. Prosimy zachować ostrożność podczas otwierania półek nad głowami, gdyż bagaż podczas lądowania mógł się przemieścić i może wypaść. Laptopy, komputery większości elektryczne muszą być wyłączone i schowane w bagażu, jednakże mogą już Państwo korzystać ze swoich telefonów komórkowych. Prosimy o powstrzymanie się od palenia do momentu, gdy Państwo nie dotrą do miejsca do tego przeznaczonego. W imieniu Was i całej dzisiejszej załogi dziękujemy za wybór linii lotniczych Ryanair i życzymy bezpiecznej dalszej podróży. Proszę Państwa, wychodzę przednimi drzwiami i schodami. Myślałem, że będą autobusy, a tutaj patrzcie, normalnie pieszo się fajnie idzie. Bardzo się z tego cieszę i zobaczcie, jakie to widoki. Trochę wieje, więc możecie mnie chwilowo nie słyszeć. Ale cóż z tego. A tutaj same Ryanairy, proszę Państwa. Wizz Air lata do Larnaki. Lot minął bardzo szybko, bardzo spokojnie. I w sumie 2 godziny 45 minut, tak jak miało być. Zobaczcie, to jeszcze jest mój samolot. Piękny. No i tak się idzie na Arrivals, patrzcie, spacerek. Jezu, dobra, myślałem, że gdzie mam mój portfel, ale schowałem oczywiście. Bo tutaj będzie pewnie kontrola paszportowa, dowodowa, nie? Czyli taka kontrola graniczna będzie jak u nas. O, jakie kwiaty piękne. No i trzeba będzie czekać na bagaż. Rzadko czekam na bagaż, ale tym razem tak.
podejrzewam, tam za tą, no tak jakieś 100 metrów stąd ludzie idą i to będą prawdopodobnie sieli na nasz samolot do Katowic. I tam już w tym, jakby w tym pomieszczeniu, tam już trochę ludzi stoi. A pogoda jest fajna bardzo. Przyjemne 17-18 stopni, więc idę w rozpiętym polarku. Dobra, kontrola bezpieczeństwa trwa jakieś 10 minut, łącznie ze zrobieniem zdjęcia w takim automacie, wiecie? Ojej, dobra, lecę, bo moja tam walizka jeździ. I zobaczymy, czy zdążymy na autobus, bo jest taki autobus za chwileczkę z lotniska, tylko właśnie nie wiem, w którą stronę są autobusy. Tu są toalety w lewo, w prawo wychodzimy. No i zobaczymy, czy się uda zdążyć. Bo to by było ekspresowo normalnie. A tutaj są, patrzcie, tu są biura podróży, a my nie mamy biura, idziemy, wychodzimy po prostu na zewnątrz, tylko gdzieś są autobusy takie zwykłe. Airport taxi to nie. O, jest 612 czy 812. Patrz jak to szybko, bliziutko wszędzie. Cygi, już tam ludzie stoją na zewnątrz, więc pytanie, czy on teraz odjedzie, czy nie. Bo jeszcze chyba nie wpuszcza, więc fajnie. Dobra, pożegnam się z Wami, jak już dojadę do centrum miasta i gdzieś tam spod hotelu mojego, bo ja niedaleko Pafos mam autobus. Autobus też, ale hotel. O, tutaj do Tombs of Kings, czyli 612. Dokładnie o 12:30. Potem czekalibyśmy godzinę 20, no nie? Także bardzo fajnie, jak się to wszystko uda dojechać. Tu jeszcze tylko zobaczcie, tutaj jest lotnisko. No i potem jest Tomb of Kings, to jest to. A ja będę mieszkał gdzieś tu. Dojechałem do mojego hotelu. Napiszę Wam na dole jego nazwę, Eleni Village, jakoś tak. 4-gwiazdkowy, na bookingu zamówiony. Ale to o tym hotelu to jeszcze tam zrobię jakiś room tour. No i przejechałem z lotniska 2 autobusami. Na dole Wam wypisuję numery. I około 5 euro to kosztowało wszystko. I czasy jazdy też około godzinki. Dobra, to by było na tyle w tym trip reporcie. Przyleciałem z Katowic bezpośrednio do Pafos Ryanairem. Bardzo przyjemny przelot. Spokojny, 2,45 i wszystko o czasie, nawet przed czasem. Dobra, to by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnych vlogów i trip reportów. Cześć!